Dzień dobry Państwu. Witam na wykładzie doktora Michała Gądkiewicza, który ma poprzedzać naszą konferencję na temat telemedycyny. I nasza koncepcja jest taka, tak się umówiliśmy z panem doktorem, że się dowiemy tutaj, mam nadzieję, czym telemedycyna jest, a w szczególności dowiemy się, czym telemedycyna nie jest, co jest często złudzeniem. Ja nie będę się więcej produkował, oddaję głos prelegentowi. To nie będzie bardzo jakieś obszerne, ale właśnie takie wprowadzające wystąpienie, które ma coś nam nakreślić, o czym my tu w ogóle rozmawiamy. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, szanownych prelegentów. Zaszczytne grono, tak naprawdę czuję się głęboko zawstydzony w tak wspaniałym towarzystwie. Jeszcze raz dziękuję organizatorom za zaproszenie na tę wyjątkową konferencję. Tak naprawdę warto faktycznie zaznaczyć to, czym medycyna jest, czym telemedycyna jest, czym ta telemedycyna nie jest, bo w ostatnim czasie używamy wielu pojęć tak naprawdę trochę myli, więc zacznijmy od tak bardzo sucho, od czystej definicji telemedycyny i wychodząc od tego może uda nam się wspólnie trochę rozjaśnić te meandry. Telemedycyna według definicji Amerykańskiego Towarzystwa Telemedycyny to użycie informacji medycznych wymienianych między dwoma różnymi punktami przy użyciu komunikacji elektronicznej w celu poprawy klinicznego stanu zdrowia pacjenta. Co to implikuje? To, że świadczenie telemedyczne, żebyśmy mogli mówić faktycznie o telemedycynie, musi spełniać określone warunki. Musi mieć na celu przede wszystkim poprawę stanu klinicznego pacjenta, jako że jest to działanie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. Pierwszy kluczowy element. Musi być udzielane przez osoby wykonujące zawody medyczne w ramach prowadzonej działalności leczniczej. Musi mieć zindywidualizowany charakter i być udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności umożliwiających wymianę informacji medycznej na odległość. Czyli na przykład e-zwolnienie, które często wysyłamy naszym pacjentom, samo w sobie w żaden sposób nie jest telemedycyną. Jest narzędziem, którego używamy w celu wykonania świadczeń telemedycznych. Tak samo e-recepta sama w sobie nie jest telemedycyną. Jest jednym z elementów, których, żeby udzielić świadczenia telemedyczne, używamy. Ale tak samo telemedycyną nie możemy nazwać promocji zdrowia przez lekarzy, na przykład influencerów, czy to na Twitterze, czy na Instagramie, czy na innych mediach społecznościowych, ponieważ nie ma tego zindywidualizowanego charakteru. Takie terminy jak telezdrowie, e-zdrowie, m-zdrowie bywają używane zamiennie z terminem telemedycyna, natomiast te nazwy, te zakresy ich nie pokrywają się. Pojęcie zdrowia jest zdecydowanie szersze i dotyczy ogółu udzielanych świadczeń zdrowotnych, czyli zawrzemy tutaj zarówno świadczenia telemedyczne, jak i narzędzia świadczące do wykonywania usług, świadczeń zdrowotnych, także w kanałach bezpośrednich, czyli na przykład podczas typowej wizyty również przecież wystawimy e-receptę czy e-zwolnienie, no to nijak nie będzie świadczeniem telemedycznym. Tak jak wspomniałem, jako usługi telemedyczne nie powinny być traktowane także portale informacyjne, czy produkujące wykłady, czy nagrania medyczne. Nie powinny być traktowane także systemy elektronicznych kart zdrowia, na których mamy zapisywane czasem informacje na temat naszego stanu zdrowia, no bo to nie jest świadczenie zdrowotne, to jest tylko nośnik informacji. Telemedycyną nie będą to działania prozdrowotne, czyli porady zdrowotne publikowane w serwisach internetowych przez dziennikarzy, no bo znów nie spełnia tych kryteriów, o których mówiliśmy, czyli nie jest wykonywane przez osobę wykonującą zawody medyczne, no i przede wszystkim nie ma zindywidualizowanego charakteru. Czemu w ogóle chcemy używać telemedycyny? Czym ona jest, czemu to jest tak kuszące narzędzie? Przede wszystkim pomaga zwiększyć dostęp do świadczeń zdrowotnych.
Pacjent może korzystać z nowych świadczeń bazujących na telemedycynie, na przykład chociażby z telerehabilitacji. Teraz w dobie pandemii COVID-19, gdy kontakty międzyludzkie zostały ograniczone bardzo istotnie, takie narzędzia umożliwiają dotarcie do tych pacjentów, którzy chociażby przebywają na izolacji czy przebywają na kwarantannie, a także do pozostałych pacjentów po to, żeby ten kontakt bezpośredni zostawić tym najbardziej potrzebujących. Pozwalają zmniejszyć ilość czasu poświęcanego na czynności organizacyjne, zautomatyzować pewne procesy, dzięki czemu dla pacjenta pozostanie ten czas, który powinien być w całości dla niego poświęcony. Czyli dzięki narzędziom telemedycznym też możemy poprawić tą jakość opieki zdrowotnej, unikając, zmniejszając. Niestety nie uda się całkowicie wyeliminować pewnej biurokracji, ale te narzędzia pozwalają nam to istotnie zredukować. Te dobrze przygotowane. Czyli w czasie takiej porady telemedycznej, właściwie do porady telemedycznej wrócimy, do doświadczeń telemedycznych, które są dobrze zorganizowane. Pacjent może pozyskać w każdym czasie dodatkowe informacje od lekarza. To oczywiście w każdym czasie, że użyjemy w pewnym cudzysłowie, natomiast ten zakres dostępności do informacji medycznej, do swojego doświadczeń medycznych jest dużo szerszy niż w tradycyjnej postrzeganej medycynie. Możemy stosować zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta, co istotnie ogranicza ilość zbędnych hospitalizacji. To jest niesamowita zaleta telemedycyny i narzędzi telemedycznych, z których ciągle wydaje się za mało korzystamy, natomiast daje gigantyczne korzyści dla całego systemu, ale przede wszystkim dla zdrowia naszych pacjentów. O tym pozwolę sobie za chwilę jeszcze rozwinąć, natomiast to, co jest równie istotne, to czas reakcji. Narzędzia telemedyczne pozwalają nam wychwycić zaburzenia stanu zdrowia naszych pacjentów na dużo wcześniejszym etapie, zanim dojdzie często do tragedii, i zareagować w odpowiedni sposób. Tutaj takim całkiem trafnym przykładem są zdalne aparaty do kardiotokografii w położnictwie, które pacjentki podwyższonego ryzyka mogą po odpowiednim szkoleniu samodzielnie stosować w domu, dzięki czemu specjaliści położnictwa i ginekologii mogą ten płód monitorować, wyłapać wczesne zaburzenia rytmu serca maluszków, no i wdrożyć leczenie. Natomiast to, co już jest często stosowane i umożliwia bardzo szybką reakcję i uratowało już przez lata wiele ludzkich istnień, to systemy telemedyczne w kartkach pogotowia ratunkowego, w systemie ratownictwa medycznego, systemy do teletransmisji zapisu EKG do centra monitorowania, które umożliwiają zakwalifikowanie lub nie do kardiologii inwazyjnej, do stosowania procedur inwazyjnych w kardiologii, czyli chociażby do skierowania do pracowni hemodynamicznych tych pacjentów, którzy wymagają tego już w momencie podłączenia tego monitora, czyli nie tracimy czasu na transport pacjenta do szpitalnego oddziału ratunkowego, gdzie zostanie znowu oceniony taki zapis przez lekarza, tylko już ratownik medyczny, podpinając, wysyłając informacje, dostaje zwrotny sygnał z centrum monitorowania, że taki pacjent kwalifikuje się do pracowni hemodynamicznej i tam od razu trafia. No, dzięki temu ten proces reakcji, ten ciąg reakcji jest dużo krótszy. Tak jak wspomniałem, dzięki temu zostało uratowane wiele ludzkich żyć. Kolejną korzyścią jest wygoda w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Pacjent może korzystać z porady lekarskiej, ze świadczeń zdrowotnych bez konieczności opuszczania domu. Znów w dobie pandemii czasem nie jest to nasz wybór, ale postawmy się w roli pacjentów z ograniczeniami
różnego rodzaju, czy z problemami z poruszaniem się. Dzięki świadczeniom telemedycznym ułatwiamy, a czasami umożliwiamy jako jedyną formę skorzystania ze świadczeń zdrowotnych. Co więcej, pacjent, korzystając z urządzeń codziennego użytku, chociażby smartfona, smartwatcha, może monitorować własny stan zdrowia i te dane przesyłać do swojego lekarza prowadzącego i poprawiać opiekę zdrowotną. Zasadność takiego korzystania z telemedycyny została potwierdzona w wielu badaniach. Na przykład badanie Telemark przeprowadzone przez Instytut Kardiologii porównywało dwie metody monitorowania pracy serca. Wynik tego badania, wielodniowy monitoring telemedyczny umożliwił postawienie diagnozy dwukrotnie większej liczby pacjentów, czyli znów ta dostępność do bardzo ograniczonych kadr medycznych dzięki zastosowaniu narzędzi telemedycznych jest poprawiana. Tak samo program kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej prowadzony przez Instytut Kardiologii w Animie wykazał 2,5-krotne zwiększenie efektywności wykorzystania bazy łóżkowej. Czyli znów do szpitala trafili ci pacjenci, którzy faktycznie musieli być tam fizycznie skierowani. Całą resztę skutecznie udawało się prowadzić za pośrednictwem kanałów telemedycznych. Wrócę na chwilę do tego, o czym wspomniałem i powiem, że ten temat na chwilę zaparkujemy, czyli do teleporad. Ponieważ w dobie pandemii COVID-19 z jednej strony telemedycyna weszła bardzo szeroko do naszych domów, natomiast trochę niestety w wielu przypadkach w bardzo ograniczony sposób ograniczając się właśnie do teleporady, czyli do kontaktu lekarza czy innego profesjonalisty medycznego z pacjentem, ale ograniczony do zebrania wywiadów medycznych bez użycia innych narzędzi telemedycznych, czyli chociażby bez użycia przykładowo stetoskopu zdalnego, gdzie pacjent przykładając go w różnych punktach słuchowych, które informujemy pacjenta, gdzie ma to zrobić i w jaki sposób, możemy uzyskać nagranie zbliżone do jakości tego, które uzyskalibyśmy używając stetoskopów tradycyjnych, analogowych i wykonać badanie rękami pacjenta, natomiast zbadać słuch jego. Natomiast, żeby poprawić, właściwie unormalizować świadczenia telemedyczne, Naczelna Rada Lekarska razem z Telemedyczną Grupą Roboczą przygotowała takie 10 kroków wizyty telemedycznej, żeby uporządkować to, jak to powinno wyglądać i co jest istotne, żeby zachować wysoki standard, bezpieczeństwo pacjenta, no i tak naprawdę, żeby to wszystko miało, mówiąc kolokwialnie, ręce i nogi. Pierwszym krokiem wizyty telemedycznej jest zweryfikowanie sprzętu i oprogramowania. Do udzielania porad telemedycznych wystarczy oczywiście zwykły telefon lub komputer. Można używać innych kanałów połączenia audio-wideo. Co istotne, sprzęt używany do komunikacji nie musi być wyrobem medycznym. Natomiast istotne jest to, żebyśmy pamiętali, że tym kanałem wymieniamy bardzo wrażliwe informacje i musi on być zabezpieczony przed potencjalnym przechwyceniem przez osoby niepożądane. Zatem pamiętajmy o ochronie antywirusowej. Przed rozpoczęciem świadczeń telemedycznych weryfikujmy działanie sprzętu i oprogramowania. Musimy zadbać o poufność rozmowy, czyli rozmawiać z pacjentem tylko w warunkach, które gwarantują, że osoba postronna nie usłyszy konwersacji. My nie mamy wpływu na to, gdzie jest pacjent, no ale oczywiście powinniśmy zasygnalizować mu, że rozmowa dotyczyć będzie stanu jego zdrowia, więc powinien zadbać o dyskrecję takiej rozmowy. Musimy zweryfikować tożsamości pacjenta i ustalić miejsce jego pobytu i numer telefonu, z którego dzwoni. Czyli poprosić o podanie numeru PESEL, zweryfikować poprawność z dokumentacją medyczną, jeśli ją posiadamy. Natomiast jeśli jest to wizyta pierwszorazowa, poprosić o podanie kompletu danych potrzebnych do założenia dokumentacji medycznej.
Dobrą opcją jest wykorzystanie opcji wideo i poproszenie pacjenta o pokazanie dokumentu tożsamości do kamery lub zweryfikowanie przy okazji osobistej wizyty tych danych. Te dane będą oczywiście niezbędne do pogłębienia świadczeń zdrowotnych, wystawienia chociażby recepty czy skierowania na badania. Także oczywiście musimy mieć pewność, że pacjent jest osobą, za którą się podaje, ale też, że te dane, które zostały nam przekazane, będą mogły być później użyte, żeby pacjent mógł skorzystać z świadczeń, których mu udzieliliśmy. Musimy udzielić informacji pacjentowi o charakterze świadczenia, czyli przed udzieleniem teleporady upewnić się, że pacjent nas słyszy, przedstawić informację o tym, w jakim stanie jesteśmy pomóc pacjentowi za pomocą wizyty telemedycznej. No i jakie są ograniczenia? Pacjent musi być świadomy, że nie wszystko być może uzyska się tym kanałem, uda się uzyskać. Czasami trzeba będzie skierować się na osobistą poradę. No i to co ważne, pacjent ma prawo do takiej porady osobistej, jeśli nie chce skorzystać ze świadczenia telemedycznego. To, co bardzo istotne, to żebyśmy postępowali profesjonalnie i odpowiedzialnie bez względu na kanał, jakim się porozumiewamy. Porada telemedyczna stanowi udzielenie świadczenia zdrowotnego, za które ponosimy pełną odpowiedzialność, taką samą jak za świadczenie, nazwijmy to tradycyjne. Także z pacjentem powinniśmy przeprowadzić zawsze pełen, konieczny wywiad lekarski, sprawdzić dostępną dokumentację, w tym wyniki badań diagnostycznych, poprzednie zlecenia, no i przekazać wyczerpującą informację. No tak, jak wygląda to na wizycie tradycyjnej. Nie lekceważmy porady ze względu na jego formę. Szczęśliwie dużo osób pokonało sobie tą blokadę, że świadczenie telemedyczne jest czymś innym, czymś gorszym. Nie, to jest takie samo świadczenie telemedyczne, udzielamy go po prostu za pomocą innych kanałów, za pomocą innych narzędzi, czasami dającymi nam nowe możliwości, natomiast jest to świadczenie medyczne i musimy o tym zawsze pamiętać. Są zasady odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej za świadczenie telemedyczne są takie same jak w przypadku innych świadczeń. Musimy być przygotowani na niestandardowe sytuacje, tak jak na przykład pacjent agresywny, czy pacjent wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej, tak jak w przypadku wizyty tradycyjnej. Więc musimy pamiętać, że występują takie okoliczności, nie rozłączajmy się pochopnie, wezwijmy niezbędną pomoc, minimalizujmy ryzyko dla pacjenta. To jest naszym celem, po to my te świadczenia udzielamy, żeby pomóc naszym pacjentom. Po zakończeniu teleporady, zanim się rozłączymy, zapytajmy, czy pacjent na pewno wszystko usłyszał, czy wszystko jest dla niego zrozumiałe. Prowadźmy dokumentację medyczną, tu znowu nie lekceważmy tego kanału, jakim są porady telemedyczne, czy wizyta telemedyczna i prowadźmy tak samo dobrą dokumentację, jak w przypadku tradycyjnych form. Ustawodawca wprowadził pewne uproszczenia, czyli możliwość tzw. karty teleporady. Jednakowoż pamiętajmy, że dokumentacja medyczna z jednej strony chroni nas i zapewnia pewne bezpieczeństwo prawne, ale przede wszystkim jest czymś, do czego możemy wrócić, żeby prowadzić ciągłość opieki nad naszymi pacjentami. Wracając do narzędzi telemedycznych, bo rozgadałem się troszkę na temat technikaliów i wizyty telemedycznej, to już teraz istnieje wiele narzędzi telemedycznych, z których możemy korzystać. Chociażby wspomniany wcześniej stetoskop do zadiagnozowania pacjentów, poznański startup, który daje świetne możliwości pogłębiania i codziennej praktyki lekarskiej, możliwość zdalnego wykonywania badań kardiotomograficznych, o których nie wspominałem, telekontrola stymulatorów serca, od wielu, wielu lat stosowana u pacjentów obciążonych kardiologicznie, u których musiały być zastosowane stymulatory. Niedawno pojawiły się kolposkopy mobilne z możliwością telemedycznej analizy badania, czyli wykonujemy badanie kolposkopowe. Zdjęcie jest przesyłane i analizowane na dwojaki sposób. Zarówno zastosowaniem sztucznej inteligencji, która porównuje obraz z całą bazą dostępną w systemie, za pomocą tego określa,
czy mogą pojawiać się tam pewne nieprawidłowości, a także umożliwia wspólną analizę z innymi specjalistami i opracowanie takich danych, żeby lepiej pomagać naszym pacjentom. Istotną rzeczą jest zastosowanie internetu rzeczy, czyli chociażby smartwatche, które wspominałem. Jeden z wiodących producentów tego typu sprzętu umożliwia stosowanie analizy rytmu serca. Naukowcy z Magna Grecia University porównywali skuteczność rozpoznawania ostrych zespołów wieńcowych za pomocą klasycznego EKG i przy pomocy smartwatcha i nie wykazali klinicznie istotnych różnic w czułości, co jest niesamowicie zachęcające do stosowania tego monitorowania naszych pacjentów. Trwają prace nad chociażby szkłami kontaktowymi dokonującymi pomiaru poziomu glukozy we krwi na podstawie analizy chemicznej US. Powstają nowoczesne bezprzewodowe elektrokardiogramy wykrywające zaburzenia pracy serca. Myślę, że pozostali prelegenci będą jeszcze dokładnie opowiadali na temat tych fenomenalnych rozwiązań, nad którymi trwają teraz prace. Natomiast z każdym dniem pojawiają się nowe narzędzia, które umożliwiają nam lepszą opiekę nad pacjentem. Już zbliżając się do końca, jeszcze jeden aspekt telemedycyny to zastosowanie sztucznej inteligencji. Wspomniałem przy okazji kolposkopów, natomiast cyfryzacja danych medycznych, możliwość stosunkowo łatwego i szybkiego transferu sprzyja powstawaniu bardzo dużych zbiorów danych, które mogą być poddawane pogłębionej analizie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, co pomaga nam poprawić opiekę nad pacjentem. Analizując duże zbiory danych, możemy łatwiej wyciągnąć wnioski z błędów, które osoby popełnialiśmy, opiekując się naszymi pacjentami, z zmiennych reakcji na leki, wychwytywać wcześniej interakcje lekowe, po prostu pogłębiać dane, wiedzę nad naszymi pacjentami, ale także podpowiadać optymalną drogę leczenia, wspomagając tym samym proces decyzyjny. Telemedycyna nie podejmie tych decyzji za nas, ale pokaże optymalną ścieżkę postępowania, natomiast nadal to profesjonalista medyczny musi taką decyzję razem z pacjentem podjąć. Na drodze do skutecznego rozwoju sztucznej inteligencji oczywiście stoją pewne przeszkody, jak chociażby przepisy RODO, które uniemożliwiają swobodne pozyskiwanie danych do nauczania systemowego. Chociażby to, że przedkładanie nieprawidłowo opracowanych danych może destabilizować system, wprowadzać zamieszanie. No i to, co bym wspomniałem, to ta decyzja za prawidłowe leczenie nadal pozostaje na specjalistach, czyli też nie możemy tutaj temu zero-jedynkowo zaufać. Nie chcąc już niepotrzebnie przedłużać, już i tak się rozwlekłem, zostawiam pogłębienie tych tematów pozostałym prelegentom. Na koniec tylko chciałem wspomnieć, że bardzo cieszy mnie to, że telemedycyna w ostatnim czasie bardzo dynamicznie zaczęła się rozwijać w Polsce. I to, że przestała być takim tematem trochę tabu, trochę nieśmiało dotykanym przez entuzjastów, ale zaczęła wchodzić szeroko do naszej codziennej praktyki. Kolejnym krokiem, na który wszyscy czekamy, myślę, jest szeroka wymiana danych o leczeniu, takie patient summary, które umożliwi nam dostęp do informacji dotyczących dotychczasowego leczenia pacjentów, hospitalizacji, operacji, ale przede wszystkim stosowanych leków, które umożliwiają wychwytywanie wcześniej wspomnianych interakcji lekowych, ale także na przykład przepisywania przez wielu specjalistów tego samego leku pod innymi nazwami handlowymi i przez to zmniejszenie ryzyka przedawkowania, a i nie oszukujmy się również nielegalnego obrotu pozaaptecznego lekami. Tych zastosowań telemedycyny jest
bardzo dużo. Nie bójmy się jej stosować. Przekonajmy się do tego, że telemedycyna jest świetnym narzędziem do tego, żeby pomagać naszym pacjentom jeszcze lepiej i żeby medycyna była coraz lepsza, coraz doskonalsza, a nasi pacjenci czuli się bezpieczniej. Serdecznie dziękuję za uwagę i życzę miłej konferencji. Dziękuję bardzo. Myślę, że to było doskonałe wprowadzenie jakby w tą szeroką gałąź, tak, właściwie nową medycynę i też myślę, że to będzie dobra baza do szukania dziury w całym, które będziemy robić w pewnym sensie też na konferencji i szukania problemów z tym związanych, ale bardzo dziękuję i myślę, że to będzie bardzo cenny taki właśnie głos wprowadzający. Dziękuję Państwu.